Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę robił skyline looka w moim Lexie. Jak dobrze wiecie, w skyline'ach światła z tyłu świecą podwójnie, natomiast w Lexusach świecą tylko te lampy. Jednak z racji tego, że mamy też tutaj światła przeciwmgielne, można dokonać małej modyfikacji, żeby uzyskać podobny efekt. Jeśli macie Lexa, nie macie takiej modyfikacji jeszcze przeprowadzonej i jesteście ciekawi, jak to zrobić, zostawcie suba na moim kanale, jeśli tego jeszcze nie robicie. Przechodzimy do rzeczy. I teraz tak, by osiągnąć taki efekt, tak naprawdę drogi są dwie. Pierwsza, albo można taką wiązkę sklecić sobie samemu, kupić oprawkę, kupić żarówkę dwuwłóknową, parę kabelków, ewentualnie szybko złączki i zrobić to w domu, bądź też kupić gotowca. Z racji tego, że mieszkam w Niemczech i po prostu takich oprawek i takich żarówek nie mógłbym dostać tak po prostu w sklepie, jak to jest możliwe w Polsce, postanowiłem, że kupię sobie zestaw gotowy i tak w tym momencie mam już gotowe oprawki, łącznie z okablowaniem, mam żarówki tak samo dwuwłóknowe. Mam do tego szybko złączki, które będę instalował na kable, które są obecnie na świetle przeciwmgielnym oraz będę się podpinał do światła z rejestracji. Czyli krótko mówiąc, nie powinno mi to zająć długo, ponieważ najgrubszą robotę, najgorszą mam już w tym momencie wykonaną przez kogoś. Także w tym momencie pozostało mi tylko podłączyć się pod podświetlenie od światła tablicy rejestracyjnej i zamienić po prostu oprawki w światłach przeciwmgielnych. Będę Wam pokazywał dokładnie krok po kroku, co będę robił, żeby w razie czego ktoś, kto będzie chciał to zrobić u siebie, nie miał żadnych wątpliwości, co należy zrobić, gdzie wpiąć, jaki kabel do jakiego. Dlatego rzecz oczywista, na początek oczywiście musimy odpiąć tą tapicerkę z bagażnika. Tak więc to, jak się to ściąga, nie będę pokazywał, po prostu to zdemontuję. Ok, tak więc tak jak widzicie, tapicerkę już odczepiłem. Najlepiej ją sobie tutaj odczepić tak, żeby sobie tak zwisała, żebyśmy mieli tutaj swobodny dostęp. A z racji tego, że jestem już tutaj z tej strony, no to po prostu zajmę się tą stroną. Tutaj też kamera stoi, tak więc już nie będę kombinował, przestawiał. I tak, najpierw oczywiście musimy wyjąć tą żarówkę ze światła przeciwmgielnego. Jak widzimy, w tym momencie ukazują nam się tutaj dwa kable, biało-czarny oraz zielono-czarny. Żarówka nie będzie potrzebna, to jest żarówka jedno-dwuwłóknowa, tak więc możemy ją zostawić w razie czego, jakby nam się odwiedziało, byśmy chcieli wrócić do tego setupu z powrotem. Ok, teraz tak, na początek w sumie można nawet wsadzić już tą żarówkę w odpowiednie miejsce, bo tutaj nie będzie nam potrzebna już żadna kombinacja przy tej żarówce. Tak więc po prostu sobie ją wsadzę w oprawkę, a za chwilę podłączę kable, bo będzie mi łatwiej, bo ta żarówka już nie będzie wisiała wtedy. I teraz tak, trzeba zwrócić uwagę, gdzie są nacięcia. Ta oprawka nie jest co prawda tutaj fabryczna od tego miejsca, jest ona nieco przerobiona, natomiast da się też ją na pewno zmieścić. Trzeba wyczuć po prostu miejsce, w którym najlepiej ona się wpasuje. Ok. Weszła, trzyma się, jest stabilnie, tak więc to wystarczy. Nie trzeba tej lampy odkręcać, ponieważ nawet jak ją odkręcimy i później byśmy chcieli założyć żarówkę, to i tak byśmy musieli ją wyciągnąć z powrotem, ponieważ oprawka jest za gruba i tutaj ten otworek, który jest, on jest tylko i wyłącznie na kabelek i po prostu żarówka razem z tą lampą by nie przeszła. I teraz tak, według schematu, który dostałem, ten kabel, czyli zielono-żółty, czy powiedzmy ciemnozielony, jasnozielony, musimy podpiąć pod kabel biało-czarny. Ja sobie odizolowałem w tym momencie nieco więcej, żeby mieć łatwiejszy dostęp. I teraz tak, bez żadnego obcinania, bez żadnego palenia, zobaczymy, czy się to uda, czy będzie jakieś połączenie i będzie faktycznie to działać. Tak więc wziąłem sobie kilka rodzajów kombinerków. Zobaczymy, który mi dopasuje tu najlepiej. Ok, zaciśnięte. Teraz bierzemy biało-czarny kabel i podpinamy go z kolei pod zielono-czarny. Ok, tak więc nasadzamy. Jak widzicie, tutaj jest taki, można powiedzieć, ząbek i w ten ząbek właśnie wchodzi tutaj ten kabel. Jeśli go zepniemy tutaj na tej koszulce, to on po prostu przedziurawia się przez tą koszulkę, która jest tutaj i przez to styk powinien być tak samo dobry, bez konieczności jakiegoś upalania, odcinania czy żłobienia w ogóle do samego kabla. Tak więc mam nadzieję, że i u mnie to się uda. Ok, wepniemy to nieco niżej, żeby w razie czego się te kable tu mijały, żeby można było łatwiej ścisnąć. Ok, doszło.
spięło się jeszcze. Ok, spięło się. To jest też spięte, nie będzie się wypinać, nie powinno nic się z tym stać. I teraz tak, tu w tym momencie to co robiłem, jest to tak jakby przywrócenie funkcjonalności światła przeciwmgielnego. Natomiast ten kabel, on będzie szedł tutaj do kabla od tablicy rejestracyjnej od podświetlenia, po to właśnie, żeby z tego miejsca wziąć podświetlenie na światło pozycyjne. Tak więc tu wypinam kostkę. Ten kabel jest też taki nieco przykrótkawy, a koszulka jest tutaj dość głęboko. Tak więc muszę sobie to też trochę rozciąć, żeby mieć lepszy dostęp do tych kabli. Zobaczymy, czy tymi nożyczkami się uda. Specjalnie wziąłem nożyczki takie z płaskim zakończeniem, żeby w razie czego nie przeciąć sobie kabli, żeby nie narobić sobie syfu, czy żeby nie było zwarcia później i tym innych problemów. I teraz tak, jeszcze muszę spojrzeć na mój schemat. Ok, i w tym momencie według schematu ten kabel czerwony musimy dopiąć pod zielono-czarny, czyli tutaj ten w tym momencie co mamy. Ułożenie tych kabli zajmie się za chwilę. To w tym momencie mogę w sumie podpiąć jak chcę. Ok. Teraz muszę to tylko ścisnąć. W tym momencie modyfikacja już jest wykonana. Podepnę to sobie tu w kostkę i zobaczymy, czy to działa. Ja mam lampy akurat przyciemnione folią, także może to nie być dobrze widoczne w tym momencie, ale ja już tu widzę, że działa. Czyli w tym momencie to samo musimy wykonać z drugiej strony. Tutaj będzie o tyle łatwiej, że po prostu już mam w tym momencie z drugiej strony przykład i mogę po prostu podejrzeć, który kabel do którego muszę podpiąć, nie muszę co chwilę patrzeć w schemat. Tak więc teraz wystarczy tylko wyciągnąć żarówkę, wsadzić nową. Tak jak mówiłem, oprawka nie jest idealna do tego, tak więc trzeba się troszkę nagimnastykować, żeby złapać pozycję, w której ona się w ogóle przekręci, żeby się trzymała tak jak należy. Ale jest to do wychwycenia w momencie. I to jest to, tutaj się tak o pół centymetra przekręciła. W tym momencie sztywno siedzi, nie wypadnie, nigdzie sobie nie pójdzie. Tutaj koszulkę już wcześniej troszkę rozciąłem, tak więc w tym momencie zostaje mi tylko podpiąć z kolei te kable. I teraz tak, jest tak fajnie naprzemiennie, tak więc nie trzeba za dużo nawet pamiętać. Ten idzie tu do biało-czarnego, dla pewności jeszcze i tak sprawdzę. Tak, zielony idzie do biało-czarnego. Zrobimy może to od tej strony, żeby było łatwiejsze dojście. Ok, nakładam kabel. Lekko ściskam ręką, żeby się zacisnął lekko na tym miejscu. I teraz tak. Ok, trzyma. Z drugiej strony przychodzi drugi kabelek. Dobra, na początek zaciskamy znowu ręką. Później poprawiamy kombinerkami. Ładnie się wgryzło. Dobra. Także tutaj też już to trzyma tak jak należy. Teraz zostaje znowu tutaj ten kabel podpiąć z kolei do tej kostki.
Tutaj znowu muszę lekko koszulkę rozciąć. W tym momencie już to trzyma. Jest gitara. Teraz pora znowu sprawdzić, czy to działa. I tutaj również widzę, że jest sukces. Też świeci. Tak więc w tym momencie mogę się zająć układaniem kabli i chowaniem tego wszystkiego. I teraz tak, tutaj tego oczywiście nie będę nigdzie wiązał, nie będzie nigdzie tutaj ucinał, ponieważ to musi zostać, w razie czego można to w każdym momencie zdemontować. Można do tego wrócić do seryjnego rozwiązania. Jedynie co to można było to po prostu gdzieś ładnie schować, żeby to tak nie szpeciło. No, widzę, że tutaj trochę, że tak brzydko powiem, dupy dałem, ponieważ mogłem ten kabel czerwony przyłożyć tu od spodu i on by wtedy się po prostu ładnie tam schował. Ale cóż, robię to pierwszy raz, także mogłem się pomylić. Ten kabelek odpiąłem, także w tym momencie go ładnie tutaj przyłożę od tyłu, żeby on nigdzie nie dyndał. Wtedy będzie to ładnie estetycznie i będzie to chociaż pewne, że nie będzie wisieć, nie będzie stukać, nie będzie się tutaj nic z tym działo. A przy okazji dla Was jest to nauczka, że tak powinniście zrobić od razu. Ja tego nie wiedziałem. A jest to dosłownie chwila, także nie powinno to problemu przysporzyć. I teraz z powrotem nakładam. Zaciskam i powinno być git. Ok, tak więc w tym momencie tak to dokładnie wygląda. Tutaj ładnie spiąłem ten kabelek razem z tym. Tutaj idzie on do tej kostki, do światła od tablicy stacyjnej. Tutaj te dwa kable są ładnie wciśnięte razem z kostką starą pod spód. Tak więc to nie powinno tutaj latać, nie powinno tutaj wypaść. Tak samo jest z tej strony. Tutaj jest wpięty ten kabelek, tak jak mówiłem, do zielono-czarnego, ten czerwony. Tutaj natomiast jest tak jak i z tamtej strony. Wsadziłem całą oprawkę razem z tą wiązką oryginalną tutaj pod spód. I tutaj jest tak samo też połączony ten kabelek, tak jak pokazywałem wcześniej. Tutaj dopiąłem się do tego peszla, zaizolowałem ten kabel, żeby nie latał, żeby się w razie czego gdzieś tam nie przetarł. Inne takie dziwne historie. Tak więc w tym momencie pozostało mi tylko złożyć już tapicerkę, pokazać Wam, jak to będzie wyglądać w tym momencie i po robocie. Robota przy tym jest dość prosta, tak więc jeśli macie taki film i możecie sobie podejrzeć dokładnie co, jak zrobić, tym bardziej nie zrobicie takiego błędu jak ja, że ten czerwony kabel przełożyłem nie z tej strony i on wisiał, musiałem go po prostu odpiąć jeszcze raz i przyłożyć w odpowiednie miejsce. No to jeśli zrobicie to dokładnie tak jak należy za pierwszym razem, to jest to robota na około 20 minut, nie więcej. No i efekt zobaczycie za moment. Dobra, myślałem, że uda mi się to zrobić w jeden dzień. Wczoraj już był wieczór, jak to zakładałem. Tak więc wczoraj za bardzo nie miałem czasu. Jednak wynikły to małe perturbacje, jeśli chodzi o podłączenie. I problem jest taki, że w tym momencie z jednej strony żarówka, która powinna świecić na światło postojowe, świeci mi tylko i wyłącznie włóknem, które jest przeznaczone do świateł przeciwmgielnych, więc muszę zobaczyć w tym momencie, co jest przyczyną. Prawdopodobnie będę musiał zamienić czerwony kabel z tym białym i wtedy powinien problem się rozwiązać. Tak więc najpierw muszę przyłożyć tą złączkę z tego kabla i z białego i zamienić je miejscami. Wtedy się okaże, czy to pomoże. Ok, tak więc w tym momencie kable są zamienione. Czerwony przełożyłem tutaj do tego, biały przełożyłem tutaj do tego. Oczywiście później, jeśli się okaże, że jest to ok, będę musiał ten czerwony tutaj przelutować, przeciąć go i najlepiej przelutować, ponieważ są te diody prostownicze, które zbijają napięcie. Ale najpierw przede wszystkim sprawdzę funkcjonalność. Żarówki mam w tym momencie wsadzone, tak więc idę to odpalić i zobaczymy, które włókno będzie się świeciło. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. W tym momencie zapaliłem już postojówki. To znowu na kamerze tego dobrze nie widać. Natomiast tu już widzę, że jest ok. Natomiast świeci tutaj nieco mocniej niż z tej strony i to z racji tego, że właśnie nie są przelutowane jeszcze te diody prostownicze, które zbijają napięcie. Ale to już w tym momencie nie jest problem, ponieważ zrobię porządek z tym kabelkiem i będzie gitara. Dobra, to się bierzemy do roboty. Trzeba obciąć biały i czerwony.
Dobra, w tym momencie pora zainstalować to w końcu na auto. Okej, jest gitara. Teraz może będzie to widać akurat. No, w tym momencie świeci się to włókno, co powinno. Tak samo oczywiście tutaj. Pora teraz włączyć światła przeźmgielne. Jak wiemy, by włączyć światła przeźmgielne, trzeba przekręcić kluczyk, zapalić światła zwykłe i dopiero da się włączyć te. I teraz tak, tutaj świeci, czyli jest dokładnie tak, jak powinno być. Czyli Skyline Look się udał. Pora to poskładać i gotowe. Ok, ogarnięte, świeci, tylko tak jak mówiłem, moja folia jest w tym momencie taka ciemna, że nie widać nawet świateł w sumie. Dlatego pokażę Wam to po prostu wieczorem. Tak jak sami jesteście świadkami, jestem chyba wyjątkowym pechowcem. Kupiłem zestaw gotowy, żeby nie męczyć się z kabelkami, natomiast wyszło inaczej, musiałem tak czy tak bawić się w lutowanie. Mimo wszystko efekt finalny się udał. Wygląda to w tym momencie już bardzo fajnie w dzień, natomiast nie widziałem jeszcze sam tego wieczorem. Tak więc w tym momencie pokażę Wam, jak to będzie wyglądać po zmroku.